Jeśli chciałbyś swojej wybrance kupić prezent w rozsądnej cenie, który przetrwa wieczność, proszę bardzo, Toyota Yaris pierwszej generacji idealnie się do tego nada. Ten egzemplarz został mi udostępniony przez samochody-używane.net. Ej, słuchajcie, auto z klimatyzacją, 6,5 tysiąca złotych. Jest to już Yaris po lifcie. Rocznik 2003, a pod maską wcale nie mamy silnika 1.0, a 1.3, 86-konny. Czy to będzie prezent, który ma przetrwać wieczność, czy po prostu auto takie mniejsze, miejskie, do śmigania na co dzień? No kurczę, ogólnie ja uważam Yarisa właśnie pierwszej generacji za najlepszy samochód z segmentu B. Powiedzmy w cenie do 10 tysięcy złotych załóżmy. Nie wiem, jakoś ten samochód wygląda tak, jakby się ciągle uśmiechał. Miło się na niego patrzy, miło się nim jedzie. Chociaż wiadomo, bądźmy obiektywni, jest to segment B, także nie mamy tutaj jakiegoś niesamowitego wygłuszenia. Też jakieś prowadzenie, no to kurczę pieczony, no auto miejskie, ale zobaczcie na to. Yaris pojawił się na rynku jakieś 25 lat temu. Wiecie, jaki to był szał? Zobaczcie na te liczniki, proszę bardzo. O, w boki, jak tak robię. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. To może jeszcze raz powtórzę, Toyota Yaris pojawiła się na rynku 25 lat temu mniej więcej. Ten egzemplarz został wyprodukowany w 2003 roku i jest to już polift, także jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to wiadomo, bryła jest taka sama, ale zderzaki mamy tutaj całkowicie w kolorze nadwozia. W ogóle przedni zderzak w Yarisie przed liftem jest chyba taki jakiś inny, bo tutaj mamy wstawkę czarną, albo z takiego szarego plastiku, już nie pamiętam, albo czarnego, ordynarnego. Tutaj całość w kolorze nadwozia. Grill też został zmieniony. Patrzcie, jak on wygląda w ogóle. To nie jest takie oczywiste. Taki kurczę trochę sportowy sznyt. Ten egzemplarz, jak widzicie, ma nadwozie 3-drzwiowe, ale występowały też Yarisy 5-drzwiowe u nas na rynku. No, ale na innych rynkach były nawet sedany, był Yaris Coupé nawet. Oj, te autka w różnych wersjach sprzedawano na wszystkich chyba kontynentach na świecie. Była to Toyota Echo, Toyota Viz chyba? Coś tak jakoś mi się kojarzy, no ale to jest Europejczyk, także 100%. Yaris, Jarek, poczciwy Jarek. Oj, po takim Yarisie widać, jak samochody rosną z generacji na generację. Jeśli chodzi o długość, 3,6 metra zaledwie, znaczy teraz to będzie zaledwie, ale taki Peugeot 206 też miał właśnie 3,6 metra, była to normalna wielkość auta z segmentu B. I masa 980 kg i to już z silnikiem 1.3 pod maską, nie 1.0. Zielony żuk, taki wesoły zielony żuk. Rzut oka z tyłu, nie no, ale też jest zmieniony. Właśnie w przedlifcie to chyba nie było tych takich listew. Były też Yarisy z listwami z boku, ale ten listew nie ma i bardzo dobrze, bo te listwy słabo wyglądają. Jeśli chodzi o bagażniczek, szczerze, ogólnie nie jest on wcale taki duży, ale jaki tutaj jest bajer? Proszę bardzo, tutaj możemy sobie, tylko czekajcie, może z wnętrza będzie łatwiej jedną ręką, jest tutaj przesuwana kanapa. Teraz oczywiście jak złożę fotel, jak ja przesunę ją do przodu, no to nikt z tyłu się nie zmieści, ale za to bagażnik znacznie nam się tutaj powiększa. Naprawdę jest już tutaj w miarę rozsądnie. Koło zapasowe tutaj jakieś mam. O, klucze. Czekajcie. Tutaj się jeszcze podnosi. Jest dojazdóweczka, ale jest super. Jezu, jaki wstyd, a w dzisiejszych sedanach, nawet większych takich, nie ma koła zapasowego często. Znaczy wstyd, jak patrzymy na Yarisa z perspektywy właśnie tych nowoczesnych, dużo większych, cięższych samochodów. 980 kg. No, takie jest tutaj. Metalicznie jest, JDM hashtag, ale wiecie, że JDM i troszkę metalicznie to też ma swój taki jakiś klimacik, jest po prostu dość surowo. Proszę, boczek drzwiowy, no to cały tutaj twardy jest naokoło, ten cały panel. Drugi panel też twardy, ale tutaj jest miękko w miarę, ale to jest tylko materiał bez gąbeczki. W Yarisie czy u konkurencji jest to normalne akurat. Proszę, fotele też są takie lepsze, takie troszeczkę fajniejszy jest ten materiał chyba niż standardowo. Tak mi się wydaje, albo to jest poliftowy materiał. Deska rozdzielcza, no to czarno-szara. Kierowniczka multifunkcyjna. Ale dobra, ja tutaj już o kierownicy. Fotel tutaj w ogóle się podnosi i obniża. Można go sobie oczywiście pochylać i do przodu, do tyłu. I przestrzeń pasażerska z tyłu, kanapa. No i teraz na przykład przesuniemy sobie
kanapę na maksa do tyłu i powiem Wam, nawet tutaj sobie wejdziemy. Czekajcie, zobaczę, czy tutaj dobrze fotel pode mnie jest wyregulowany. Proszę bardzo, tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą generalnie jest ok. Patrząc z perspektywy segmentu B, no to po prostu jest dość normalnie. Ta kierowniczka fajnie jakby mogła się do mnie troszkę przesunąć. No i nogi mam tutaj, o, kolanami, tak wszystko. Mogę sobie tutaj prawie klimatyzację włączyć kolanem. Nie no, ale jak tak poprawnie usiądę, no to nawet tutaj lekko może dotknę o radyjko, tak, bo to jest już panel od radia. Jest znośnie, ale zobaczymy, jak teraz będzie z tyłu. 2-metrowiec za 2-metrowcem. Jeśli chodzi o miejsce na głowę, no to oczywiście muszę siedzieć tutaj trochę pochylony. Kurczę, nie wiem, czy tak zaliczę, bo wtedy tutaj mamy podparcie odcinka lędźwiowego dla kierowcy, bardzo ostre, ale to jest wszystko miękkie. Wiecie, ale 2-metrowiec za 2-metrowcem w takim samochodziku. Jeśli chodzi o feature'y z tyłu, no to tutaj mamy takie jakby na telefonik, dajmy na to, co tutaj jest, S8 jakiś tam, Samsung. Proszę bardzo, mieści się tutaj uchwyt na kubek, o, i deska rozdzielcza, perspektywa na przestrzeń pasażerską z przodu. Kurczę, inaczej. Szczerze to dość ciekawe, bo Toyota słynie raczej z takich bardzo rozsądnych samochodów, szczególnie jeśli chodzi o lata 90. czy też przełom lat 90. i 2000. Kiedyś była Toyota Corolla z tych lat bodajże na kanale 1.4 D4D dieselek, to ona była strasznie poprawna, aż tak do bólu, a taki Yarisik całkiem zgrabny. No ale wnętrze, no to już tutaj naprawdę zaszaleli Japończycy, zaszaleli. Odpalimy sobie, dzisiaj ciepło, włączymy klimatyzację i perspektywa z oczu kierowcy. Widoczność jest tutaj bardzo dobra, samochodzik jest bardzo mały, wręcz nawet tutaj niepotrzebny jest parktronik, jakieś tam czujniki parkowania, deska rozdzielcza, taka jedna wielka bulwa, ja bym to nazwał. Tu jest jedna część, o tak sobie idzie tak. I tu druga. Składa się ona z różnych elementów. Tutaj jeden panel, drugi, trzeci. Tutaj taka wypustka też ze schowkami. Schowek jest tutaj, schowek jest też tutaj. Oczywiście schoweczki są twarde. 4 poduszki powietrzne. Tak jak wcześniej właśnie wspomniałem, klimatyzacja. Jest ona manualna. No tutaj takie korbeusze, ale to też większa troszkę kontrola nad wdychanym powietrzem. Lepiej nad tym po prostu możemy zapanować. Wiesz, klimatyzacja automatyczna to może byłaby nie do okiełznania. Różnie można na to patrzeć. Czytnik płyt CD, tutaj taki schoweczek, kieptacka, zapalniczka, 2 uchwyty na kubki. Oczywiście cała ta deska, wszystko tutaj jest z twardego plastiku. To jest też twarde. Tunel jest symboliczny, ale jest to jakiś też uchwyt na kubek kolejny, ręczny, normalny. Gałęcjusz taki chromowany, lekkie tu już zużytko widać, wiadomo, ale tutaj skórka pewnie fejkowa, ale jest. Chromik, ale powiem Wam, autko małe, a gałgana naprawdę kawał. Ale bardzo dobrze, bo jakby był dotąd krótki taki, no to trzeba byłoby mieszać ręką po dywanikach prawie. Ogólnie jeśli mowa o wyposażeniu takiego Yarisa, to w zasadzie no te liczniki cyfrowe, no to były tutaj standardowe. Proszę bardzo, tak one wyglądają, ale jest to taka jakaś iluminacja, nie wiem jak to jest zrobione, ale fajnie to wygląda. Tak ciągle kurczę jakoś tak, nie wiem, jakby one były strasznie głęboko jest to zrobione, ale jak się na to patrzy, oczy w ogóle nie pieką, jest to wyraźne, no tutaj sobie można też zmieniać mode, nacisnąć przycisk, no to będą ciemniejsze czy jaśniejsze. O, właściwie jak się światła włączy, jak są włączone, proszę bardzo, obrotomierz. Ciekawy jestem, czy ten budzik da się domknąć, bo jeśli mogą się tutaj pojawić 3 dziewiątki, no to raczej 1000 km/h Yarisem nie pojedziemy, ale takie 199, jak było w Twingo, no to ja bym już zaliczył, jakby się pojawiło 199 tutaj i już dwójeczka się nie pojawi z przodu, ja bym to liczył jako zamknięty zegar, takie cyfrowe domknięcie. No tutaj grzana tylna szyba, awaryjny to jest w ogóle przycisk najmniej używany w Toyotach. Obieg zamknięty, otwarty. I tu jeszcze niby taki duperelowaty ekranik, ale jest on pikselowy, jest to monokromatyczny wyświetlacz i podświetla się on nam na zielono. I tak, tutaj mamy normalnie, proszę bardzo, całe menu. Tutaj komputer pokładowy.
Jest on bardzo, bardzo prosty w obsłudze. Ogólnie widziałem długodystansowe zużycie paliwa, jakie tutaj było zapisane, no to 5,7 litra. No ja tutaj mam 9 coś, no bo auto stoi teraz odpalone i się chłodzimy, mało przejechałem. FM, AM, Tape CD, Tape? Oj, chyba w gorszej wersji było tutaj Tape. Tutaj mamy CD, no to jest opcja. Opcjonalne też są elektryczne szyby. Jest tutaj wspomaganie, w standardzie w Yarisie wcale nie było wspomagania. Ta multifunkcyjna kierowniczka, cała w ogóle, która jest obszyta w skórze, też to jest opcja. Normalnie była po prostu plastikowa, bez multifunkcji. Mode, no tutaj zmieniamy sobie, czy chcemy radia, czy CD słuchać. Tutaj utwory lub stacje radiowe, no i tutaj głośniej, ciszej. Kierownica jest ładna, też wygląda, jakby się w moją stronę uśmiechała. Ciekawe, czy też tak będzie, jak miniemy przejście graniczne w Kołbaskowie. Taki Yarisik mi się wydaje, że taka mała japońska wariatka, która by chciałaby z nią zaszaleć. I podsufitka, tutaj już prostota. Zobaczcie, jakie to wszystko jest proste. O, cyk, tutaj akurat nie ma podświetlenia. Tutaj po bokach jeszcze mamy takie nawet pokaźne schowki. Jakiś tutaj telefonik się zmieści, taka puszka na przykład, coś takiego. Tutaj też schoweczek. Nie, no bardzo praktyczne wnętrze. Zobaczcie, na całą szerokość. I dobra, gasimy, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Oczywiście będzie tutaj badylek, jest surowo. Generalnie jak się jedzie tym samochodem, no to jest taka pewność, że dojedziemy gdzieś na miejsce, ale też taka surowizna, że na przykład jak przejedziemy przez jakąś kałużę, no naprawdę słyszymy po prostu pod sobą, że ta woda jak tam leci, czy nawet po piachu jakieś kamyczki, no słychać w tym samochodzie. No jest to taki mały zając. Pod maską jednostka 1.3, także już lepsza. W ogóle pod maską takiego Yarisa było 1.0, ale 16-zaworowe, 4-cylindrowe, gdzie w następnym Yarisie był 1.0, miało 3 cylindry już tylko. Także wiecie, 4 cylindry, lepsza kultura pracy i tak dalej. I to był bazowy silnik, 69-68 koni mechanicznych, jakoś tak. Tutaj 1.3. 16-zaworowe, też 4 cylindry, 86 koni mechanicznych oraz 122 Nm. Tak jak wspomniałem wcześniej, auto jest leciutkie i muszę przyznać, ten silniczek całkiem żwawo je tutaj napędza, tak obiektywnie. Wiecie, nie jest to jeszcze GR Yaris, czy tam nawet 1.5 tutaj też było, chyba w Europie było, gdzieś na świecie było 1.5 turbo nawet. Mi się wydaje, że w Europie 1.5 turbo nie było dostępne. Yaris TS to się nazywał, to taki GR Yaris, odpowiednik dzisiejszego GR Yarisa. Nie no, GR Yaris to jest za bardzo zmodyfikowany względem normalnego, ale taka najlepsza wersja, taka 1.5 turbo. Nie, takie 1.3 mimo wszystko tutaj jest ok. Deklaracja producenta, pierwszą setkę powinniśmy tutaj osiągnąć w 12,1 sekundy. Zobaczcie, auto ponad 20 lat na karku, przebieg ponad 220 000 kilometrów, chociaż ten przebieg w zasadzie tutaj na Yarisie nie robi jakiegoś wrażenia. A zrobiłem tylko jeden pomiar, nie spinałem się tak strasznie i lepiej niż deklaracja producenta. Prędkość maksymalna 177 km na godzinę. Myślę, że też jest potencjał tutaj na więcej. Zużycie paliwa myślę, że w mieście tak lekko poniżej 7 litrów. Na autostradzie nie sprawdzałem, ale jak tutaj sobie jeździłem po wioskach, troszeczkę wjechałem do miasta, do Gryfina i takie krajóweczki, drogi gminne, no to 5,3, coś takiego. Małe, lekkie autko, mniejszy silniczek. No to co ma tutaj nam dużo palić, nie? Warto też wspomnieć, że w Yarisie te wszystkie silniki są debiloodporne. Są naprawdę solidne. Nawet jak weźmiemy tutaj dieselka, bo były też Yarisy z 1.4D, 4D pod maską, ten dieselek też będzie ok. W zasadzie to, jak chcecie kupić Yarisa, to w zasadzie tylko stan jego się liczy. Może blacharski też jakieś były naprawy, czy tam jakaś rdzewka, no wiecie, no to jest starszy samochód. Też musimy brać pod uwagę, że każdy samochód jesteśmy w stanie skatować, czy też zajeździć, ale nie. Yarisy naprawdę odporne samochody. Myślę, że możemy udać się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. To jesteśmy na miejscu, ale czy będziemy tutaj robić soundcheck? 4-cylindrowe, wolnossące 1.3. Pracuje normalnie, wyciszenie, kurczę, na trasie wyciszenie, w segmencie B. Zrobimy coś innego. Ta naklejka z tyłu tutaj pomaga troszkę. Zobaczymy, kurczę. Nie wiem, czy to będzie już tradycja w samochody używane.net. No i teraz z czystym sumieniem możemy cisnąć. Odpalamy.
Więc co, tutaj jechałem sobie od Gardna do Kołbaskowa. Jest to kilkanaście, czy też kilkadziesiąt, nie, kilkanaście kilometrów. 120, 130, raz 140. 6,8 zużycie paliwa, z klimatyzacją włączoną bez oszukiwania. No i dobra, tutaj coś mi się ciężko chciało przykleić. Wszystko jest, perspektywa. Myślę, że będziemy jechać. Pozdrawiamy tam w tle widzów. Jadą sobie na meczyk, ale próbę autostradową kierownik tam też będzie musiał tutaj odbębnić. No przykro mi. Przejeżdża się przez przejście graniczne w Kołbaskowie. No i dobra, lecimy. Czy klimę tutaj wyłączymy? Na chwilę możemy wyłączyć. A kurczę, za wolno pokazuje GPS-ik, tak ten samochód zasuwa. Nie. Osiągi tutaj naprawdę spoko. Tym bardziej, że jak mniejszy samochód, w ogóle Racebox w Yarisie MK1. Jak jest mniejszy samochód, no to te osiągi wydają się takie bardziej wyolbrzymione chyba. Tak jak ma tutaj auto 11,7 sekundy do setki, no to wydawałoby się, że ma no z 9. No z 9. Czekajcie, tutaj straciłem kontrolę nad tym, czym oddycham. Dobra, jest ok. Dobra, włączyłem sobie klimatyzację. No to kontrolę. Mały koreczek. Ale dziś będzie ciekawa próba autostradowa. Ja tak się cieszyłem, jak wiedziałem, że będę nagrywał właśnie tego Yarisa MK1. Tak się cieszyłem. Lubię próby autostradowe takimi samochodami robić. Po prostu, nie wiem dlaczego. W ogóle lubię Yarisa MK1. Jest on po prostu taki prosty jakiś nieskomplikowany. Plus solidność, plus ekonomia. Fajny samochodzik, po prostu. Wiaterek troszeczkę w dupkę, jak tak będziemy jechać teraz w stronę Berlina. Tak jakby z boku i troszkę w dupkę, no. No proszę bardzo, jeszcze tutaj zużycia paliwa nie wykasowałem. To się tylko przytrzymuje, cyk. Ściągnąłem z czoła kamerę, ale klimatyzacja tutaj fajnie chłodzi. Fajna sprawa klimatyzacja, regulowana. Kierownica też jest do góry i w dół. Też chyba nie jest to standardowym elementem wyposażenia w takim Jarku. No, proszę bardzo, tak to wygląda. A czy Yaris jest przypałowy? Myślę, że nie za bardzo raczej. No, nie. Kurczę, czy doświadczymy cyfrowego domknięcia? Nie wiem. Dobra. I tutaj niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń. Lecimy. Nie, no musimy zwolnić, bo A6 chce nas dziabnąć. Polecimy w cieniu aerodynamicznym za nią. O, jaka perspektywka. Panie drogi, 166, 169 nawet. Dobra. A 175 tutaj VMAX wpisane, a my już osiągnęliśmy taką prędkość. Ciekawe, ciekawe. Czy jest tutaj możliwość zrobić 100-200? Myślę, że raczej nie. No 175 wpisane i byśmy 200 mieli polecieć. A chociaż nie zapeszam, cholera wie. Na przejściu granicznym w Kołbaskowie różne cuda się dzieją. Tym bardziej, że ta A6 pięknie mi tutaj się układa w cień aerodynamiczny. Zobaczcie, za nią nawet lekko pod górkę to już paczkę 8 ciśniemy według GPS-u. Tu jakaś uszczeleczka zaczyna się też odzywać. Ale wiecie. Dobra, podtrzymamy go. Kurczę, ucieka Audiczka, ucieka. Będzie paczka 8 jeszcze tutaj, tak? Jest paczka 8! Dobra, odpuścimy. Damy trochę odpocząć Yarisowi. Chwila wytchnienia. Może sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. Boże, ale to są emocje. Kurczę, pieczone. To takie 140 km na godzinę. No, Yaris ma tutaj taki obrotomierz cieniutki. To podane o prędkości obrotowe też będą cienkie. 4000 obrotów równe. Zjeżdżamy na 120. 3250 obrotów. I 100, ale to za ciężarówką. Ej,
Ciekawe, ile było według prędkościomierza. 180 już według GPS-ów, trzeba będzie w cieniu aerodynamii, ale spokojnie, ja tutaj szykuję się na odcinek specjalny z górki będzie. 100. To 2500 obrotów. Ja nie jestem usatysfakcjonowany wskazaniami obrotomierza. Wiecie, zawsze pytają ludzie, jak ty tak możesz dokładnie czytać te prędkości obrotowe? No to mówię według obrotomierza, przecież tylko trzeba się dokładnie przyjrzeć, jak ta wskazóweczka, czy to cyfrowa, czy analogowa pokazuje. No tutaj te wskazania, ja nie wiem. Dobra, tutaj zrobimy takie chyba kontrolne bujnięcie. No właśnie, 100-150 musimy zmierzyć, ale to zaraz. No teraz aż szkoda mi tutaj wytracać prędkość. No jest tak w miarę równo i bez cienia aerodynamicznego, lekki wiatr z boku. No i jak widzicie te 175, takie GPS-owe 176, normalnie. Dobra, odpuścimy. 100-150. Dobra, 84 i ciśniemy. Oczywiście bezpośrednia reakcja, nie ma tutaj żadnej turbodziury ani niczego takiego. Wszystko to jest mocno analogowe takie. Dobra. 13,81. Mercedesik nam nie zjedzie. Nie, Mercedesy nie zjeżdżają takim autom jak Yaris, jak Peugeot 206, jeszcze jak SUV Mercedes. Nie. Kurczę, czy będzie tutaj cyfrowe domknięcie? Chciałbym kiedyś tego zaznać chociaż raz. No w Twingo było chyba 188 czy coś takiego. Nie wiem. Kurczę, ta piątka to w ogóle jakaś taka, wydaje się bardzo długa, tak jakby była nad biegiem. No ale zobaczymy. No ta uszczeleczka troszkę, tak. Patrzcie, 178, 180. Dobra, 184 i niestety, ale nas tutaj CLS spowalnia, proszę Państwa. Nowy CLS nas spowalnia. Nie, zjedzie, proszę bardzo. Może nie spodziewał się tutaj Pan, że będzie taka gruba próba autostradowa Yarisem. Patrzcie teraz. 190 i 190 chyba 8 według prędkościomierza. Nie wierzę aż. 191 według GPS-u. Wiecie co, kurczę. Pociśnijmy dalej. Nie zjeżdżajmy na szmyl. Okej, chwilę się tu bujnąłem na klimatyzacji włączonej. To soundcheck trzeba zrobić. O, JDM, 4 cylindry benzynowe. No soundcheck, kurczę. Myślę, że można. Damy sobie na dwójeczkę. O, na dwójeczkę? Dwójeczkę to sobie można na kiblu zrobić. Dobra, ciśniemy. Normalny dźwięk, 4-cylindrowa benzynka. Jeśli chodzi o prowadzenie, o nie, to tutaj jest bujana, no taki rozbujany Robert, naprawdę w stylu rozbujanego Roberta. Czy ja wiem, nie szukałbym chyba tutaj jakichś takich sportowych aspiracji, aczkolwiek można się rozejrzeć za emocjami z pewnością. A few moments later. Dobra, szczyt górki, tutaj się tak, no podtrzymałem prędkość, na 174 jest. No i paczka 9.1, no nie wiem. Cień aerodynamiczny, naprawdę tutaj staram się to wszystko wykorzystywać. Dawaj! Nie! Kurcze pieczone, no. Jeszcze troszkę. Nie. Kurcze pieczone, no ten 1 km na godzinę. Nie, no niestety dzisiaj troszeczkę za duży ruch był na wyższą prędkość, mimo że jechaliśmy 191 km na godzinę według GPS-u.
Ja z auta i z próby autostrady jestem mega zadowolony, ale kurczę, nie doznaliśmy tego cyfrowego domknięcia, a naprawdę tak na to liczyłem. Respekcik dla Yarisa, ale w ogóle zużycie paliwa 12,5 litra, to jest takie ciśnięcie wokół. 12,5 litra Yaris. Dobra, myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta wspaniała próba autostradowa, mega ważna. Po prostu cały ten pakiecik, że wam się podobało. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się.